arn.eu. Polska, okolice 1990 roku. W kraju panują komputery osobiste. Posiadacze Commodore 64 toczą zacięty bój z właścicielami Atarynek i amigowcami. Pojęcie konsoli do gier w języku polskim w zasadzie jeszcze nie istnieje. Zmiana ustroju politycznego w kraju sprzyja jednak nowatorskim inwestycjom, a młodzi przedsiębiorcy masowo rzucają się na prężnie rozwijające się ramię gospodarki, jakim jest handel towarami importowymi. Wśród tysięcy powstających firm kiełkuje jedna, która zmieni tory historii dla milionów polskich graczy. Wszystko zaczęło się od pana Marka Jutkiewicza, dziś jednego z najbogatszych Polaków, zarządzającego majątkiem na kwotę ponad 300 milionów złotych, wówczas skromnego importera odzieży z Dalekiego Wschodu. To właśnie podczas jednej ze swoich wypraw do Tajwanu w poszukiwaniu zamówień natrafił on na magiczne urządzenie. Tanią, azjatycką podróbkę japońskiej konsoli Famicom. Oryginał firmy Nintendo bił od lat rekordy sprzedaży w kraju kwitnącej wiśni oraz w Ameryce, gdzie sprzedawano go pod nazwą NES – Nintendo Entertainment System. W Polsce, skrytej do tej pory za żelazną kurtyną, nikt nie miał jednak pojęcia o tym czarodziejskim pudełku, które podłączone do telewizora pozwalało użytkownikowi przenieść się natychmiastowo do wirtualnego świata bez konieczności wpisywania komputerowych komend czy oczekiwania na załadowanie się taśmy czy dyskietki. Gdyby pan Jutkiewicz był postacią z komiksu, prawdopodobnie zapaliłyby się mu w oczach dolary. Jego nowa gra telewizyjna nie mogła nie odnieść sukcesu. Na drodze stał tylko jeden problem – pieniądze. Technologia, nawet kilkuletnia, to koszt zdecydowanie wyższy niż sprowadzanie spodni do Ciucholandu czy sprzedawanie Niemcom kupionych w Polsce podróbek biżuterii. Z pomocą przyszedł pan Dariusz Wojdyga, który dawniej sam jako hurtownik sprzedawał panu Markowi towar i bez dłuższego namysłu zaoferował współpracę i pomoc w rozkręceniu kosztownej operacji. To on również podobno wymyślił nazwę Pegasus, pod jaką miało być sprzedawane urządzenie. Pozostało tylko sformalizować spółkę, do której, by wykorzystać lukę prawną w płaceniu podatków, podpięto również trzeciego duńskiego właściciela. Tak powstały Bobmark zamówił pierwsze pudełka. Były to jeszcze wczesne lata III Rzeczypospolitej. W legislacji brakowało praw, które mogłyby skutecznie zdelegalizować proceder sprzedawania podrobionego sprzętu i gier wideo. W świetle prawa nikt nie robił nic złego, a nawet jeśli, to nikt nie mógł, a pewnie i nie chciał powstrzymać technologicznego boomu, który ekspresowo budował dobrobyt narodu. O modernizacji ustawy o prawie autorskiej z końcówki 1994 roku nikt wówczas jeszcze nawet nie marzył. Bobmark więc nie miał się czego obawiać w kwestii gniewu Nintendo, które i tak nie miało wówczas swojego polskiego oddziału. Żeby upewnić się, że konsolowa rewolucja nie ominie żadnego domostwa, zainwestowano nawet w gigantyczną akcję promocyjną składającą się na reklamy w czasopismach, sklepach, a nawet telewizji. O rodzinnej grze komputerowej Pegasus Family Game można było usłyszeć wszędzie. Rodzinna gra komputerowa. Pegasus Family Game. Była to pierwsza polska reklama konsoli, ewenement, o którym mówiło się chociażby dla samego tego faktu. Promocja była prowadzona na tak szeroką skalę, że reklamy Pegasa pojawiały się nawet na końcu kaset magnetowidowych w wypożyczalniach wideo. Inwestycja opłaciła się i nawet właściciele firmy nie spodziewali się takiej skali odzewu. Pegasusy sprzedawały się jak świeże bułeczki. Cena wahająca się w okolicach 1 500 000 starych złotych, czyli około 1,5 współczesnego banknotu z Władysławem Jagiełło, była co prawda jak na owe czasy dość wysoka, ale na tyle znośna, że po urządzenie sięgnęła rekordowa liczba Polaków.
Szacuje się, że oficjalnych pudełek Bob Marku rozeszło się ponad 1 milion. Więcej niż prawdopodobnie jakichkolwiek innych konsol w historii kraju aż do dziś, a liczba ta nie bierze nawet pod uwagę setek innych podróbek, które idąc śladem sukcesu zalały polski rynek. A jak wyglądał nasz rodzimy Pegas? Źródeł inspiracji nie trzeba daleko szukać. Zewnętrzne pudełko to czysta kalka kilku pudełek amerykańsko-europejskich wydań NES-a, od gradientów przez pseudologo Nintendo aż po zuchwale wycięte i przeklejone zdjęcie wesołej rodzinki. Oczywiście na NES-a z oryginalnej grafiki został nałożony niezdarnie promoshot Pegasusa, ale gracze nadal trzymają w dłoni amerykańskie kontrolery, a grafik zapomniał wyciąć z obrazka niepasujący cartridge. Wnętrze pudełka przestaje jednak zerkać ku zachodowi, preferując stylistykę wschodu. Nasz polski Pegas jest bowiem kalką japońskiego Famicoma, pod pewnymi względami był nawet od swojego protoplasty lepszy. Do urządzenia dołączone były 2 kontrolery, które podobnie jak na Famicomie przechowywać można było w schowkach po boku urządzenia. Gdzie jednak konsola Japończyków wbudowywała kable padów bezpośrednio w obudowę bez możliwości ich wymiany, Pegasus skorzystał z ustandaryzowanych gniazd 9-pinowych, do których wpiąć można było bez problemu wiele innych joysticków tamtej epoki. Warto też zwrócić uwagę na same pady, które inspirowane są nie stylem zachodniego urządzenia, a tym wschodnim. Widać to wyraźnie w projekcie akcesorium dla drugiego gracza. NES-owe kontrolery były identyczne dla obu grających, ale japońskie różniły się od siebie w znaczący sposób. Pierwszy gracz mógł obsługiwać przyciski Start i Select, drugi natomiast miał zamiast nich mikrofon i suwak czułości. Elementy te usunięto co prawda z Pegasusa, prawdopodobnie tnąc koszty, ale nie zastąpiono go po prostu kopią kontrolera pierwszego. Fabryka w Tajwanie, choć mogła po prostu dorzucać do zestawu 2 pady dla pierwszego gracza, i tak produkowała osobne pady z przyciskiem Start i Select oraz te bez panelu. Pegas nie obsługiwał również gier z NES-a, które dla niektórych z Was, wychowanych na rodzimym odpowiedniku, mogą wyglądać dość obco. Zamiast tego polskie pirackie kartridże były tanimi imitacjami kartów japońskich. Dystrybutor nie miał zresztą w tym względzie innego wyjścia, bo port na kartridże dla Japonii różnił się wymiarami od tego amerykańsko-europejskiego. Było to jednocześnie błogosławieństwo dla Bob Marku, bo oznaczało, że krótkofalowo rodzimi gracze nie będą mogli na przykład sprowadzać sobie sami kartridżów z Niemiec. To, że inni przedsiębiorcy szybko zwęszyli zarobek i zaczęli sprowadzać pirackie karty na własną rękę, to już zupełnie inna historia. Na brak gier posiadacze konsol nie musieli jednak narzekać, bo w zestawie z większością urządzeń znajdował się hit, jakim była składanka 168 w jednym. Na jednym kartridżu znajdował się wybór kilkunastu świetnych gier oraz ponad 100 ich alternatywnych, lekko zmodyfikowanych wersji. Warto zauważyć, że część z nich była dodatkowo edytowana w taki sposób, by usunąć informacje o oryginalnych prawach autorskich. Na składance nie zabrakło takich hitów jak Contra, Super Mario Bros., Arkanoid, Tetris czy Bomberman. Do zestawu dołączony był również pistolet świetlny, który oferował coś, czego gracze mogli doświadczyć do tej pory tylko na automatach. Grać w strzelanki, celując we wrogów czy fruwające kaczki bronią, kierując lufę w odpowiedni punkt ekranu. Nie była to jednak jedyna składanka oferowana oficjalnie przez Bob Mark. Niedługo później w sprzedaży wysyłkowej pojawiły się 2 kultowe kartridże sprzedawane nie jako same plastikowe skorupy, ale pełne pudełkowe wydania zawierające nawet polskie instrukcje obsługi. Złota 4 i Złota 5, bo o nich tu mowa, to pirackie, zmodyfikowane wydania gier z cyklu Quattro, produkowane w oryginale przez firmę Codemasters. Na tle innych kartów prezentowały się niczym towar luksusowy. Były nie bryłowate, a zaokrąglone i wykonane z droższego plastiku, a i same gry zaskakiwały wysoką jakością grafiki i swoją grywalnością. Za taki luksus trzeba było jednak zapłacić ekstra. Podczas gdy pojedyncze gry można było kupić już za około 30 zł, złote składanki kosztowały około 70 plus wysyłka. Złote kartridże Pegasusa i ich historia to jednak bardzo dobry temat na osobny materiał.
Lata leciały, a Pegasus, obok rowerów górskich ulubiony prezent komunijny, coraz głębiej penetrował rynek. Sukces i wolna amerykanka w handlu to jednak obusieczna broń. Z czasem napływające masowo podróbek Pegasusa i jego gier były wszędzie. Każdy targ i stragan połyskiwał na żółto kolorem sprowadzanych na własną rękę kartridżów i tańszych alternatyw dla Pegasusa. Bob Mark zarabiał coraz mniej, bo coraz tańsza bazarowa alternatywa przyciągała potencjalnych nabywców. Nawet wydanie nowego, mniejszego modelu oficjalnego Pegasusa nazwanego IQ 502 nie polepszyło sytuacji firmy, która zmuszona była ratować się, wykonując tragiczny w skutkach krok. Właściciele przedsiębiorstwa postawili na złego konia. Był rok 1995, znowelizowana ustawa o prawie autorskim oznaczała, że twórcy nie mogli wydać kolejnego nielicencjonowanego produktu. Zadecydowali więc o nawiązaniu współpracy z Segą, by stać się legalnym dystrybutorem nowej konsoli firmy, Saturna, która okazała się kompletną klapą. Odstraszeni obrotem sytuacji właściciele postanowili zwinąć interes, póki było ich jeszcze na to stać, odciąć się od konsolowych korzeni i otworzyć nową firmę. Ich nowe dziecko, firma Hop, operująca dziś jako Kofola Hop, kręci się do teraz i znana jest głównie z produkcji orzeźwiających napojów. Porzucony przez właścicieli Pegasus żył sobie jednak nadal swoim własnym życiem, choć pozostawiony na pożarcie swoim tańszym konkurentom, istniał potem w świadomości graczy głównie jako kultowy oryginał. Podróbki Famicomów, zwane dziś Famiklonami, można kupić powszechnie nawet teraz, niemal 20 lat później, ale swoją jakością wykonania odbiegają drastycznie od naszego ukochanego Pegasusa. Legenda jednak wciąż pozostaje żywa, a wspaniałe gry do dziś istnieją w świadomości graczy. Tak popularnej konsoli nie było w Polsce nigdy przedtem i prawdopodobnie nie będzie już nigdy. Teraz czas na was i wasze historie, drodzy widzowie. Chcielibyśmy, abyście w komentarzach pod tym materiałem opisali nam swoje własne wspomnienia dotyczące sprzętu i waszych ulubionych gier na niego. Niech legenda trwa dalej. Do zobaczenia!